Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zrobimy sobie demontaż i montaż Motorola V235. Tutaj widzicie model tego telefonu i telefon jest z klapką. Pochodzi on z 2005 roku, posiada już 15 lat. No jak na te lata dość fajnie telefon jej wygląda. Posiada, zobaczymy sobie jeszcze taką tak obrazowo, tutaj antenkę, którą można tutaj odkręcić w łatwy sposób. Tutaj klawisz boczny, jakiś skrótowy, wygrawerowana marka Motorola. Na drugiej ścianie widzimy klawisz ściszenia pogłaszania. Tu jest jeszcze jakiś kolejny klawisz. U samej góry otwory na naszą smycz. Tutaj na tylnej ściance widzimy otwory na nasz główny głośnik. Tutaj logo marki Motorola. Tutaj otwór na antenkę zasięgową. Tu widzimy drugi aparat fotograficzny. Czy pierwszy aparat to był głośniczek. Aparat pewnie VGA 0,3 megapikselowy, bardzo słabej jakości. Tutaj drugi wyświetlacz mini rozmiarów. Znowu ponownie widzimy logo marki Motorola. I tutaj znowu ponownie otwory na głośniczek. No i tak on wygląda. Tutaj widzimy i na samym dole mamy jeszcze gniazda. Gniazdo tutaj ładowania. Tutaj podobnie jak w Motorola V3 i gniazdo na słuchawki 2,5. Teraz sobie zobaczymy pod klapką. W tym przypadku tu nie mam baterii, żeby Wam pokazać, ale zobaczymy sobie tutaj dokładne dane tego urządzenia. Wyprodukowane w Chinach już, w tym przypadku 2005 rok i Motorola V235. I tu jeszcze widzimy jakieś inne informacje tego telefoniku. Tak to wygląda. No i teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. Ściągamy tę klapkę, naszą baterię, karty SIM i teraz zabieramy się do odkręcenia naszych śrubeczek. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Odkręcamy je. Są standardowe śrubeczki gwiazdkowe, podobne jak w Nokii 30 i w innych starszych Nokiach, więc tutaj pewnie nie będziecie mieli w ogóle problemu, żeby takie te śrubeczki sobie załatwić, śrubokręciki. Sobie odkładamy na bok wszystkie i teraz podwadzamy naszą tutaj przednią obudowę, tylną budowę, tutaj od samego dołu najlepiej, tutaj gdzie są te otwory, z jednej tutaj strony i z drugiej, do samej góry. Teraz sobie odkręcamy naszą antenkę i wyciągamy nasz cały korpusik. I tu widzimy jest głośniczek główny naszego urządzenia. Tutaj podwadzamy, wyciągamy. To jest taki praktycznie sam głośnik jak w Sonorysonie K310, bardzo zbliżony rozmiarowo. Tu jest taka nakładka oddzielająca naszą płytę od głośnika. I nasza płyta. Tutaj, żeby ją podwadzić, to wystarczy podwadzić gdziekolwiek. To jest bardzo proste, widzicie. Na patrzcie nam samoczynnie wychodzi. I teraz musimy tutaj podwadzić naszą tasiemkę w tym miejscu. Wyciągamy i podwadzamy naszą płytę główną. Tu widzimy, znajduje się slot karty SIM, kostka naszej baterii. Tutaj gniazdo 2,5, gniazdo ładowania. Tutaj pewnie mikrofon. No i membrana naszej klawiaturki. Podwadzamy, wyciągamy. Tak wygląda nasza płyta w tej Motorola. Tutaj widzicie dość uboga, jeśli chodzi o elementy. Podwadzamy naszą nakładkę klawiaturki. Tutaj, jeśli jest oczywiście przytarta, możemy wymienić, jeśli taką w ogóle otrzymamy i mamy. Teraz podwadzamy naszą przednią obudowę. Tutaj jest nadwytyczna naszej przedniej obudowy. Podwadzamy. Tak widzicie, nam praktycznie sama wychodzi. Nasza przednia obudowa. I tu widzimy, mamy do odkręcenia 4 śrubeczki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta śrubeczka. Odkręcamy.
Są to tego samego typu śrubeczki, tylko ciut mniejsze, więc to się nie nadają w ogóle do przykręcenia naszego korpusiku tylnego. I teraz odblokujemy tą całą metalową tutaj zakładkę, ramkę. Tutaj są blokady z jednej i z drugiej strony. My sobie podwadzimy jedną blokadę. Tutaj musimy troszkę wygiąć, a później sobie odtygniemy z powrotem jedną i drugą, bo to nie puszcza. No i tu widzicie tą ramkę całą mocującą nasze wyświetlacze. I tu już widzimy wszystkie nasze podzespoły, które możemy wymienić bezproblemowo. Tu tasiemki od aparatu. Jedną wyciągamy, tu jest druga od pewnie tego mini wyświetlacza. Tak jest. Tu widzicie, mini wyświetlacz jest wymienny w tej Motorola. Tutaj sobie odłączamy wszystkie nasze elementy. Tu jest jeden. Tu jest pewnie wyświetlacz w tym miejscu. I tu podwadzamy nasz głośniczek, żeby wyciągnąć naszą płytkę. No i tak, wyciągamy naszą całą płytkę. Zobaczcie, jaka fajna płytka, która łączy nam wszystkie elementy. Tutaj element wibracji, aparaciku lub wyświetlacza, pewnie wyświetlacza bardziej. Tak, wyświetlacza. Tutaj wibracja albo naszego aparaciku, wibracji bardziej. Tu jest aparacik i tutaj jest mini wyświetlacz. No i tu jeszcze jeśli chodzi o głośniczek od rozmów, tutaj możemy go odbudować oczywiście i wymienić, jeśli chcemy. Tu mamy nasz wyświetlacz, podwadzamy sobie go tutaj bardzo łatwo, więc go nie uszkodzimy. Możemy nawet takim metalowym urządzeniem. No i tutaj widzimy, bez problemu nasz wyświetlacz wymieniamy. Tu jeszcze możemy wymienić nasz aparacik. Tu jest łączenie naszego aparaciku. Jak widzicie, tasiemka, no ale w tym przypadku aparat słabej jakości, więc chyba tutaj nikt nie wymieniał aparat. No i wibracja, to wszystko. Teraz sobie zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy z powrotem tutaj nasz aparacik na swoje miejsce. Tutaj wkładamy go w tą gumeczkę. Tutaj z powrotem nakładamy naszą też wibrację. Nakładamy nasz wyświetlacz, ale wcześniej pamiętajmy o tym, by tutaj przetrzeć nasz wyświetlacz. Tutaj sobie go przecieramy i nakładamy na swoje miejsce. Tutaj z tej strony. Teraz sobie zakładamy naszą rameczkę. Wkładamy nasz głośniczek od rozmów. Już jest nasza rameczka. Tu są takie blokady. Tu Wam nie pokazałem, bo samoczynnie wyszło. Tu jest jedna blokada i tu jest druga blokada. My sobie musimy między nimi tutaj zablokować naszą płytkę. Teraz sobie tutaj zakładamy nasz mini wyświetlacz. Tutaj go wpinamy. Blokujemy. Teraz nasz aparacik. Blokujemy. Mocujemy nasze tutaj resztę podzespołów tu w jednym miejscu i tutaj w drugim miejscu.
Jeśli już wszystko jest, teraz zakładamy z powrotem naszą tutaj osłonkę metalową, ale wcześniej pamiętajmy o tym, by trochę ją wygiąć z powrotem do środka. Doginamy i zakładamy tutaj z powrotem z jednej i tutaj z drugiej strony. Teraz sobie przetrzemy może ponownie nasz wyświetlacz, ale ten mniejszy, i zakładamy mocowanie naszej obudowy. Tutaj widzę, że nam się już ta budowa strasznie poniszczyła. O, tutaj widzimy, się urywa ta nasza blokada. Także nie wiem, czy będzie tu idealnie nałożone, ale jak tam będzie. Tak telefon tutaj nie działa. Nawet nie wiem, czy działa, bo nie mam baterii na niego. Idziemy sobie od góry. Zakładamy na nasze blokady, które tutaj są strasznie uwalone. Tu na samym dole sobie wciskamy. To będzie ciężko. Nasze dwa mocowania, widzicie, tam są. O, i wbijamy. A tutaj znowu nam te puściły u góry, bo takie tu są te zaczaski. Ja już tutaj założyłem, ale tak to może mi tu wypaść, dlatego że ta budowa, widzę, że jest do wymiany. Te blokady są w środku powyrywane, troszkę powyginane. Sobie telefon odwracamy teraz i od tyłu sobie jedziemy. Zakładamy naszą tutaj nakładkę, naszej klawiaturki. Tutaj fajnie wyrównujemy nasze klawisze. Zakładamy tutaj naszą płytę główną na swoje miejsce. Mocujemy naszą taśmę. Zakładamy naszą tutaj gumeczkę na swoim miejscu. I teraz tutaj zakładamy nasz głośniczek na korpusik. I mocujemy tutaj na płycie głównej. Przykręcamy nasze śrubeczki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. I przykręcamy naszą antenkę zasięgową. I mam oczywiście nadzieję, że tutaj, jeśli chodzi o naszą przednią budowę, tutaj sobie jeszcze raz otworzymy. Mam nadzieję, że tutaj przykręciliście śrubeczki, bo nie przykręciłem ich. A to może przykręcimy sobie od razu je, żeby później się nie pamiętały. Wiem sobie tutaj później coś zrobić z tą obudową i zobaczyć, czy ten w ogóle telefon odpali. Ale sobie przykręcę, żeby nam się tutaj nie gubiły śrubeczki. Zakładamy tutaj tylną klapkę i to wszystko, jeśli chodzi o ten model. Jak widzicie, Motorola tutaj V235. Dość ciekawy telefon, jeśli chodzi o 2005 rok, ale mimo wszystko troszkę starawy, porównując go do jakichś lepszych telefonów, chociażby Nokii N95, która jest z 2006 roku, no to troszkę odbiega od niej w znaczący sposób. Jeśli Wam się tutaj filmik podobał, jeśli Wam się podoba kanał, oczywiście zostawcie subskrypcję na moim kanale, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod tym filmikiem i zachęcam Was, zapraszam do zaglądania do moich filmików poprzednich i teraźniejszych i tych, których wypuszczam codziennie.
o godzinie 19:30. Cześć.